Cześć, nazywam się Paweł, a tutaj Łukasz, witam. Cześć, jestem Łukasz. A chciałbym się zapytać pokrótce, opisz po prostu kim jesteś, nie? Pokrótce, a czym się zajmujesz na co dzień, dajmy na to. Także mam 22 lata, od tego zacznę. Pochodzę z Poznania. Aktualnie pracuję na magazynie Decathlonu. Jestem kierowcą wózka widłowego. A hobbystycznie siłownia, kalistenika, informatyka szeroko pojęta, gry komputerowe, fantastyka, książki. No, kiedyś byłem też bardzo nieśmiały, miałem dużo pryszczy i sobie pomyślałem, że kurde, jestem taki brzydki, nieśmiały, jaka dziewczyna na mnie spojrzy. No i w sumie też zacząłem ćwiczyć dlatego, żeby wiesz, lepiej wyglądać, nabrać pewności siebie i też właśnie pod kątem, że wiesz, dla dziewczyn. Nie? Oczywiście z czasem doszło do mnie, że robię to dla siebie, ale powody... Jaki motywator był na tak, początku, nie? Tak, powody zaczęcia to były właśnie takie. Pytać, czy pamiętasz może czas, kiedy zacząłeś? Kiedy był taki breaking point, wiesz, że postanowiłeś, kurczę, ja chcę coś zrobić, nie? Ja chcę zacząć ćwiczyć. Poszedłeś pierwszy raz na siłownię, że zainwestowałeś w swoją siłownię. Pierwszy raz zacząłem chodzić na siłownię, nieregularnie, może raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie w gimnazjum. Miałem po prostu w gimnazjum piwnicę, w której była ławeczka, jakiś najprostszy atlas, troszkę hantelków, no i tam czasami po lekcjach chodziłem sobie z kumplami zrobić serię. Pamiętam, raz weszliśmy na siłownię, tam były 2 dwudziestki założone na gryfie i wiesz, wchodzę i myślę, kiedy ja będę takim ciężarem robił? A gry były olimpijskie czy zwykłe jeszcze? Nie, zwykły gry, ale wiesz, jak ktoś nie ćwiczy, to nawet taki ciężar to jest No. coś ciężkiego, no ale... W tym wieku, prawda? Tak, tak. Gimnazjum. Tak, no ale zaczęliśmy sobie coś tam ćwiczyć, wiesz, oczywiście bez jakiejkolwiek znajomości, techniki, jak powinien wyglądać plan treningowy, ćwiczyliśmy do momentu, kiedy byliśmy po prostu zmęczeni, czyli trening trwał, nie wiem, z pół godziny maksymalnie. Znaczy bez żadnego planowania, po prostu na żywioł jedziesz, nie? I pamiętam raz właśnie wbiłem na tą siłownię z kumplami i tam znowu były założone, to woźny tym ćwiczył, te 2 dwudziestki. Ja mówię, patrzcie to, kładę się, nigdy wcześniej takiego ciężaru nie brałem i wypchnąłem 3 razy, czy tam nie wiem ile, no załóżmy, że te 3 razy i pamiętam ten szacun, wiesz, wszyscy na mnie patrzyli, wow, ale on jest silny. No, No tak, to też był taki, wiesz, moment, w którym pomyślałem, kurde, jestem w tym dobry, może właśnie będę kontynuował. Później w technikum do, nie wiem, tak około 2 klasy, jeszcze chodziłem nieregularnie, tak od około 2 technikum zacząłem właśnie przykładać do tego uwagę, oczywiście jeszcze bez diety, ale już zacząłem, wiesz, chodzić częściej na siłownię. Jeszcze miałem na tyle fajnie, że mój tata jest żołnierzem i miałem dostęp do wojskowej pływania i siłowni praktycznie za darmo, także Także wiesz, jeździłem sobie tam, ćwiczyłem, wszystko było super. No, to taki było środowisko, nie? Tak. Jeszcze w gimnazjum ćwiczyłem przez 3 lata hokej na trawie, także zawsze jakiś tam sport był. Tak, ale jakbyś miał tutaj powiedzieć ludziom, którzy też są w swoim wieku, gimnazjum, technikum, kurczę, niektórzy nie mają takich środowisk. Jakby mogli zacząć? Na pewno, W tym wieku gimnazjum. jeżeli ktoś jest zdeterminowany, żeby ćwiczyć, chce poprawić swoją sylwetkę i nawet nie ma dostępu do siłowni, to pozostaje jeszcze kalistenika i street workout. A co, mógłbyś wytłumaczyć, co to jest ta To kalistenika? są ćwiczenia z obciążeniem własnego ciała. Można zrobić naprawdę bardzo dobrą sylwetkę. Niejednokrotnie lepszą niż grubi, ulani bywalcy siłowni, którzy nie wiedzą też z czym co się je i prawda, wychodzą takie miśki. Przede wszystkim Zyskuje się mobilność. kondycja. Tak, kondycję z czasem można wykonywać naprawdę efektowne ewolucje, które naprawdę no po prostu jest to coś mega ciężkiego dla kogoś, kto tego nie ćwiczy. Nawet jeżeli kulturysta by spróbował zrobić większość tych ćwiczeń, nie byłby w stanie, bo mięśnie pracują w zupełnie inny sposób, inaczej się rozwijają powięzi, inaczej się obciąża stawy, wiesz, ciało wtedy bardziej pracuje jako jedność, nie izolujesz aż W tak bardzo kalistenice, mięśni. tak? Tak. O tym mówisz. Tak. I można naprawdę zacząć i od tego, można nawet nie przechodzić na siłownię i też mieć bardzo dobrą sylwetkę. Zacząć jakiś prosty plan, nawet z internetu coś ściągnąć. Tak, wystarczy zacząć od zwykłych pompek, podciągnięć, wszystko przyjdzie z czasem. Jak ktoś się tym zainteresuje, to sam będzie o tym czytał.
Można po prostu kupić karny na siłownię, nie potrzebuje żadnych rękawiczek, żadnych odżywek na początku, nic takiego nie jest do niczego potrzebne. I po prostu wziąć pierwszy plan z internetu dla początkujących, wpisać sobie w Google, wziąć jakikolwiek, zacząć ćwiczyć i zobaczyć, czy to jest dla Ciebie. Żeby zacząć od czegoś po prostu, nie? Tak. Żeby Żeby nie po prostu... nie ma sensu przychodzić na siłownię i patrzeć, co ludzie robią i powtarzać tego, bo każdy robi coś innego i później no, ciężko złapać zajawkę po czymś takim, jak przychodzisz na siłownię i w sumie nie wiesz, co masz ze sobą zrobić. Czujesz się, wiesz, taki zagubiony. Tak A, właśnie przynajmniej się dlatego- zdaje. Ja tak nie miałem, ale widzę po ludziach, jak przychodzę na siłownię, widzę, jak stoją pod ścianami, wiesz, przerażeni z dużymi oczami, co robić, kurde, wszyscy na mnie patrzą. Ale też jak podchodziłeś do tego, bo jak człowiek chodzi na siłownię, jak zaczyna przede wszystkim, to co mi się pierwsze nasuwa na myśl, to ludzie się boją tego, że ktoś, przychodzą ludzie, którzy wyciskają nagle setki kilogramów, na ten przysiady robią, wiesz, wielkie i ludzie zaczynają się porównywać, no, ci co zaczynają, nie? Tak, nawet ja się dalej porównuję z innymi ludźmi, wiesz, jak widzę, jak ktoś wyciska jakiś super ciężar, mówię, kurde, ten to jest silny, no też bym tak chciał, albo kiedyś tak będę. Ale jakie masz podejście? To cię motywuje dalej, czy po prostu... Tak, nie, cofa? że myślę sobie, kurde, ale jestem słaby, tylko kurde, kiedyś będę taki silny. Na zasadzie szklanka... Nie patrzę na to negatywnie, tylko pozytywnie. Orientuję się, na zasadzie szklanka może być albo do połowy pełna, albo do połowy tak. pusta, prawda? Tak. I ty masz tą bardziej optymistyczne Tak. podejście, prawda? Dieta, jak się odnosi do życia? Żeby po prostu mieć zdrowe ciało, żeby czy tam zacząć trening, albo nawet nie zacząć trening, po prostu odnośnie diety. Tak. Co byś powiedział odnośnie diety? Dieta na pewno jest bardzo, bardzo, bardzo ważna. Z tym, że przez dietę rozumiem po prostu wybieranie mądrych wyborów żywieniowych. Nie trzeba jeść stricte ryżu z kurczakiem dzień w dzień i codziennie to samo, bo nikt by przecież nie przeżył na czymś takim. Poza jakimś niewielkim promilem, wiesz, zawodowych kulturystów, którzy po prostu pod koniec redukcji, przed samym wyjściem na zawody muszą tak robić, bo każdy dzień się wtedy liczy, ale nie mówimy o ekstremum, tylko o normalnych ludziach, tak? Normalnie już zaczynają, Tak, prawda? zamiast jesteś głodny, nie idź na tego kebaba 3 raz w tygodniu, bo wiadomo, ja na przykład sobie robię, że tak wtrącę, 2 dni albo dzień w tygodniu, kiedy po prostu jem na co mam ochotę, ale też w granicach normy, nie obżeram się, tylko jem kiedy jestem głodny, to co chcę i w ramach staram się trzymać swoich kalorii dziennych, nie przekraczać tego, bo to nie ma sensu napychać w siebie ile dasz rady i później będziesz, wiesz, w głowie sobie myślał, kurde, po co ja to robiłem, znowu przytyłem, czy tam nie uda mi się schudnąć. Jak osoba zaczyna, to czy mądrze jest po prostu nakręcać się na to, że mam taką wagę, tyle kalorii i kontrolować wszystko, czy po prostu na początku rozwinąć ten nawyk zdrowego odżywiania? Na samym początku wybierałbym po prostu mądrze produkty, które spożywamy, nie patrząc na to, ile kalorii jemy, no chyba że jesteśmy naprawdę otyli, wtedy musimy zacząć redukcję. Jeżeli to jest na przykład, nie wiem, 40% tkanki tłuszczowej, to jest naprawdę gruby, nie może się podrapać po plecach czy coś, no to wiadomo, wtedy się zaczyna od redukcji i wtedy już dobrze jest zacząć z dietą. Ale jeżeli ktoś jest w normalnej wadze i chce po prostu zacząć, na samym początku występuje takie zjawisko jak noob gains albo newbie gains to się nazywa. Zaczynasz chodzić na siłownię i bardzo szybko zyskujesz masę mięśniową i siłę. I nie ma znaczenia, czy będziesz naprawdę trzymał tą dietę dopiętą, czy też nie. Jeżeli będziesz po prostu się zdrowo odżywiał, tak czy tak zaczniesz rosnąć. I tak po tych 2-3 miesiącach pierwszych, czasem nawet pół roku. Czasem, jeżeli się wkręcisz w siłownię, znowu sam zaczniesz o tym czytać i sam dojdziesz do wniosku, że jednak warto tą dietę mieć, zgłosić się do kogoś albo samemu sobie ułożyć. Wiele ludzi zaczynając dietę myśli sobie, kurczę, zacznę smażyć wszystko na oliwie, bo jest zdrowa, bo... Tak, też jest popularny błąd. Na oliwie nie wolno smażyć. Oliwa jest super tłuszczem, jeżeli na przykład dodamy ją do sałatki albo pijemy na zimno, wtedy tak, jak najbardziej można z tego nabijać kalorie, jest to zdrowe. Ale znowu, jak ją podgrzewasz i zaczyna się dymienie, olej dymi, to wtedy wytrącają się jakieś tam bardzo niezdrowe substancje i to kompletnie jest... No nie, mija się z celem, jest niezdrowe i nie wolno tego robić. Czy masz jakieś rady odnośnie osoby, która chciałaby zrzucić tłuszcz? Czy dajmy na to, jak ktoś jest otyły, no to już na przykład genetycznie to już nie może tego zrzucić tłuszczu? Nie ma czegoś takiego. No chyba, że mówimy o jakichś, wiesz, przypadłościach medycznych i chorobach. Na tym się totalnie nie znam, nie jestem lekarzem.
Ale jeżeli ktoś jest, wiesz, normalną, zdrową osobą i jest gruby i wmawia sobie, oj, ja mam grube kości, nie, no po prostu jesteś leniwy. No. No, czyli jeśli nie jesteś Tak. chory naprawdę medycznie, to po prostu sorry, ale to jest odnośnie tylko lenistwa. Tak, i nie chodzi tu o jedzenie po 18 albo właśnie takie, wiesz, mity, że nie wolno jeść, nie wiem, warzyw po którejś tam albo z rana czegoś tam, wiesz, to są takie babcine mity, to tak nie działa, wszystko się opiera na kaloriach. Jak jesz więcej kalorii niż twój organizm potrzebuje, to będziesz tył. I jeżeli osoba otyła zaczyna, to też właśnie warto już zacząć z dietą, bo wtedy jak masz dietę, masz policzone ile kalorii musisz jeść i się tego trzymasz, to co byś nie robił, twój organizm będzie zrzucał tłuszcz. Więc nawet jeśli nie pójdę trenować, wiesz, Tak, trzy tak. razy w tygodniu, po ileś tam godzin, to już zdrowa dieta potrafi wprowadzić zmiany. Jeżeli prawda? chodzi o zrzucanie samego tłuszczu bez budowania masy mięśniowej, to nawet nie musisz patrzeć na siłownię. Wystarczy być w ujemnym bilansie kalorycznym, jeść mniej niż potrzebujesz. Nawet nie trzeba biegać, jeśli mam być szczery. Ale od Wiadomo, czasu do czasu jakiś sport, prawda, jakiś to jest częściej dobre dla gdzieś- zdrowia, dla kondycji, dla serca. Ale jeżeli naprawdę chodzi Ci tylko o zrzucenie kilogramów minimalnym kosztem, sama dieta wystarczy w zupełności. Ludzie są z natury leniwi, albo są po prostu zajęci, albo są zajęci. Po prostu każdy sobie znajduje jakieś zajęcie, nawet jeśli to nie jest wartościowe dla sukcesu tej osoby, prawda? Ale po prostu wmawiamy sobie często, że są takie momenty, że no nie mam czasu. Ale jeśli uda się nam wygospodarować te 15 minut, 20 minut dziennie, czy to wprowadzi jakąś zmianę, jeśli byśmy zaczęli trenować? Jak sądzisz? Jeżeli to będzie naprawdę intensywny trening i będziemy Trzeba się kardio, do tego tak? przykładać, tak, 15-20 minut dziennie w zupełności wystarczy, żeby coś tam osiągnąć. Nie będą to spektakularne efekty. Bo jeżeli tak małym nakładem pracy dałoby się coś super osiągnąć, no to wiesz, każdy by chodził po ulicy jak kulturysta, ale no na pewno to jest lepsze niż nie robienie niczego. Czyli dla takiego początkującego Kowalskiego nawet wystarczy te 15 minut, prawda? Jak bo tutaj- będzie je produktywnie, efektywnie, a nie, że 15 minut, z czego 5 będzie ustawiał piosenkę na słuchawkach, a drugie 5 zastanawiał się, co będzie robić, no to... Tak. Część osób sięga po sterydy w momencie, w którym dowiaduje się, co można osiągnąć naturalnie, co nie, po prostu przez to, że mają swoją głowę i wiesz, chcą iść na skróty, chcą być więksi, szybciej. Wiadomo, że są też ludzie, którzy po prostu poświęcają na to życie, bo osiągnęli swoje na przykład limity genetyczne, nie jest to dla nich wystarczająco, podoba im się coś więcej, chcą czegoś więcej, chcą być silniejsi, więksi. Wiadomo, są też tacy ludzie, ale jest też duża część ludzi, która po prostu sięga po to, bo droga na skróty, jest łatwiej, szybciej, nie Łatwiej trzeba tyle chodzić i na ta- siłownię. Tak. Ta pokusa, prawda, jest czasami dla niektórych ludzi, kurczę, tak jak mówisz, niektórzy mają silny umysł, a niektórzy po prostu chcą na szybkości dojść do jakiegoś celu. Ale to nigdy nie jest droga, która jest warta, prawda, która będzie Ci się spłacić się na przyszłość. Jak sądzisz? Też zależy, wiesz, bo są naprawdę kulturyści, którzy są na środkach dopingujących, są naprawdę spoko ludźmi, osiągają sukcesy, otwierają własne siłownie, promują jakieś marki. No myślę, że to jest też droga do sukcesu poniekąd, bo no, wiesz, Czyli tutaj rozmawiamy mniej więcej o takim stereotypie, że jak bierzesz sterydy, to na pewno jest bad człowiek, nie jest zły człowiek. To nie jest tak, nie? to też nie jest tak. No, ale po prostu mówię, że część ludzi po prostu bierze, nie będąc do końca świadomymi tego, co robią, demotywują się później, bo po nieudanych cyklach masz spadki, spadasz, trening jest innej już jakości, inaczej zupełnie czujesz te mięśnie. Są też ludzie, którzy myślą, że weźmiesz sterydy i od razu będziesz wielki, że wiesz, to wszystko za ciebie załatwi. No nie, na przykład masz regenerację dużo szybszą i pozwala ci to trenować częściej. I jeżeli ktoś, wiesz, bierze sterydy, bo myśli, że będzie mu łatwiej, nie będzie musiał dawać się ze wszystkiego na treningu, no to wiesz, weźmie coś takiego, zniszczy sobie zdrowie, nie będzie miał jakichś większych efektów, zdemotywuje się, a tak naprawdę to powinno być jako jakby droga do dawania z siebie więcej. Powinieneś to w taki sposób traktować, że czyli to ci umożliwia cięższą jeszcze pracę, żeby osiągnąć jeszcze lepsze efekty. Jak będziesz pizdą naturalnie, to nawet na sterydach będziesz dalej pizdą. Mam nadzieję, że nie jest problem, że Tak, przeklinam, tak. ale no dokładnie tak będzie. Jak nie będziesz z siebie dawał 100%,
bez sterydów, to na sterydach dalej nie będziesz tego robił i dalej będziesz, no... Powiedzmy, że chcę zacząć zdrowo żyć i mieć się lepiej czuć. Po prostu wstaję pełny energii, wiesz, uśmiech na twarzy. Jakieś twoje rady odnośnie siłowni, korzystania z treningów, żeby to osiągnąć? Takie zdrowe poczucie pewności siebie, a nie popadać, tutaj też mówimy o tym, żeby nie popadać w narcyzm, prawda? Że Ciężkie to jest, wiesz? ciężkie to jest. Bo Widzę też po sobie, mimo że jakiś super efekt naprawdę nie mam, ale dużo ludzi, ale to chyba jest w każdym, że wiesz, widzisz efekty, jesteś na siłowni, każdy tam odruchowo, wiesz, tu się napnie, tu się zepnie, tutaj coś, nie, wiesz, to po prostu widzisz po sobie i też jesteś, przynajmniej ja tak mam, no widzę jakiś tam efekt i jestem z tego dumny. Nie jestem narcyzem, często sobie właśnie wśród znajomych z tego żartuję na siłowni, patrzcie jaki jestem duży, jak urosłem, wiesz, tak dla jaj, nie? Ale no, myślę, że każdy tak. A tak zdrowo, nie? Czasami się tutaj napniesz. nie, że kurde, tak na serio brać to wszystko. Zaczynam, bo chcę lepiej się czuć, bo chcę wstawać. Tak, no to na pewno zdrowe odżywianie znowu, bo zupełnie organizm inaczej pracuje, kiedy dostarczasz zdrowe jedzenie, zamiast, wiesz, niezdrowego nie musi walczyć z tym wszystkim, co jesz, pozbywać się jakichś toksyn, konserwantów, tego wszystkiego, barwników. Przepraszam, Tak, przerwę. no. Czyli jest tak, że jeśli wkładasz w siebie śmieci, no to po prostu twój organizm będzie jak śmieci, nie? Tak. Tak. Nie ma takiej opcji, żebyś się dobrze czuł po tym. Nawet jak będziesz jadł mega ilość witamin, jeszcze sztucznych. Bo tak to jest, ja dostrzegłem to w Anglii, że ludzie jedzą dużą ilość fast foodów, no bo tak, mało czasu, nie chce się tego robić. A dodatkowo sobie kupują jakieś jeszcze witaminy, niekoniecznie, niektórzy wydają mniej, niektórzy funta, niektórzy wydają więcej na te witaminy i oczekują jakichś rezultatów, nie? A to nie jest droga, prawda? To jest droga na skróty. No, dużo ludzi myśli, że właśnie, wiesz, wezmą magiczną kapsułkę i wszystko będzie super. No nie będzie. To na pewno jest witaminy, jeśli mówimy o witaminach, jakiś, wiesz, magnezie, podasie, jakieś tam ekstra rzeczy, które przyjmujemy, to na pewno jest tam coś dla organizmu, ale myślę, że to nie przekracza procenta, może twoich całkowitych efektów, może nawet 0,5%, to naprawdę jest malutko. Czyli nic nie zastąpi takiej zdrowej diety, nie? Bo Tak. to jest droga na skróty, prawda? Tak. Nie istnieją takie rzeczy, które wiesz. Tylko Jak w reklama. reklamach Google, że odkrył sposób, wiesz, niesamowita kapsułka, rozrost mięśni, nie. Ale to wpływa na... Sorki, ale nie. Sorki, ale reklamy, magiczne sposoby na odchudzanie nie działają. Mimo, że jest jakiś tam doktor X, który rekomenduje ci kapsułkę, której zdobędziesz tam schudniesz w ciągu 10 dni, nie? Nie ma takiej opcji. Magicznie się pozbędziesz pieniędzy z portfela i wszystko. To jest jedyna magiczna sztuczka, prawda? Znikają ci pieniądze z portfela. Na zakończenie chciałbym Ci się zapytać, jak regularne treningi i zdrowy tryb życia wpłynęły na Twoje postrzeganie siebie? Co się zmieniło w Tobie? Poza fizycznym aspektem, że jestem trochę większy, to na pewno jestem pewniejszy siebie. Myślę, Bardziej że uśmiechnięty, nie? tak, trzeźwiej myślę, zmieniło się trochę podejście do różnych spraw, kontaktów międzyludzkich. Ludzie też inaczej ze mną rozmawiają, widząc, wiesz, kogoś, kto ćwiczy podświadomie jakby, nie wiem, przynajmniej takie mam wrażenie z większością ludzi, których rozmawiam, że podświadomie zyskujesz taki, wiesz, szacunek, respekt. Nie patrzą na ciebie na przykład z góry, tylko widzą, wiesz, jakiś kogoś, kto coś jakby osiągnął, wiesz, realizuje się. Także to na pewno ułatwia. Ułatwia niektóre sprawy. Tak. Inaczej podchodzisz, ty jesteś... Tylko tutaj też ten narcyzm, nie? Żeby nauczyłeś się to tak zdrowo podchodzić do tego z uśmiechem na ust, nawet się bawić z tym, nie? Jak ktoś coś do Ciebie powie, prawda? Tak. To też uważaj na To to, jest naprawdę miłe, właśnie jak ktoś coś do ciebie powie, to no, zawsze jakaś dodatkowa, wiesz, dawka radości w ciągu dnia, kurde, chodzisz potem z uśmiechem od ucha do ucha, bo nie wiem, ktoś powiedział coś miłego i wiesz, cały czas sobie myślę, o ale fajnie, nie, ludzie widzą czy coś, nie. jak ktoś ci dał jakiś komentarz, nie? Tak, to jest naprawdę miłe, no.
tak, No i nie czuję, ćwicząc na pewno bym tego nie miał, także nikt by nie podszedł do mnie, ale masz, nie wiem, fajny nos czy coś, no nie. Ale ktoś powiedział, ale klatę rozwinąłeś, no to już bardziej, nie? Nie, bo nie ma czegoś takiego. Ludzie często podchodzą do życia, kochaj mnie tym za to, kim jestem. No niekoniecznie, nie? Kochaj mnie za to, kim jestem. Po prostu musisz dawać z siebie więcej niż inni, żeby wykształcić sobie tą pewność siebie, i po prostu zaakceptować. Zaakceptuj, kim jesteś i zacznij coś robić. Znajdź sobie jakąś pasję, ale cokolwiek, żeby to było cokolwiek, żeby się wyróżniać, nie? Bo świat nie potrzebuje drugiego Justina Biebera, drugiego Arnolda Schwarzeneggera. Świat nie potrzebuje Kim Kardashian, świat nie potrzebuje drugiego Łukasza Huberta czy drugiego Paweł Biało. Świat potrzebuje po prostu ciebie. Jakkolwiek byś się nie nazywał, ciebie. Zgodzisz się z tym? Tak, zgodzę się z tym. Bo każdy inny jest już zajęty. Świat potrzebuje ciebie. Żebyś ty był Tak. sobą, nie? Był autentyczny. Wiesz, dużej liczbie ludzi wystarcza bycie jednym z wielu. I w sumie, no, to jest troszkę smutne. Akceptujesz to, że jesteś Łukasz Hubert, nie potrzebujesz Tak, być kimś, nie potrzebujesz się przypodobać ludziom, może ktoś tam, nie wiem, robić w ten sposób, że tam ludzie nagle wszyscy będą cię lubili, na siłę, za przeproszeniem, lizać dupę ludziom, nie? To nie o to chodzi, prawda? Żeby być po prostu sobą, autentycznym. Dzięki Ci za dzisiejszą rozmowę. Paweł Biało, Łukasz Hubert. Aj. Keep hustle. Dobra, dzięki. Dzięki.